Marcin Molenda. Filip Bobek umrze w 726 odcinku Na dobre i na złe. Wkrótce on i Julka Aleksandra Hamkało staną się ofiarami rozpędzone samochodu. Dojdzie do wypadku, w wyniku którego lekarz zostanie przetransportowany na salę operacyjną. To właśnie Bart Piotr Głowacki w 726 odcinku Na dobre i na złe stanie po drugiej stronie. Czy zabije Marcina? Co się wydarzy w nadchodzących odcinkach serialu? Na dobre i na złe Julka i Marcin zostaną potrąceni przez rozpędzony samochód. Molenda odzyska przytomność i pomoże koleżance w zajęciu się nieznajomymi z auta. Po przyjeździe karetki okaże się, że nie tylko oni potrzebują pomocy. Anestezjolog po raz kolejny osunie się na ziemię. Wszyscy w 726 odcinku Na dobre i na złe zostaną przetransportowani do szpitala w Leśnej Górze. Niestety, prognozy nie zapowiedzą niczego dobrego. Bart będzie przekonany, że kolega po fachu doznał poważnego uszkodzenia mózgu. Powiadomcie blok operacyjny, niech szykują się do trepanacji. Zarządzi neurochirurg w 726 odcinku serialu Na dobre i na złe. Podczas poważnej operacji na otwartej czaszce niespodziewanie cały szpital zostanie pozbawiony. Zasilania z powodu ataku hakera. Co do cholery? Co z zasilaniem awaryjnym? Zemdlałem i obudziłem się w XIX wieku. Mamy jeszcze ręczny trepan? Julce, asystującej ukochanemu w 726 odcinku Na dobre i na złe, nie spodoba się to. Że zamierza on kontynuować operację. Chcesz kontynuować? W tych warunkach? Bez dostępu do obrazowania i odpowiedniego sprzętu. Wezwijmy karetkę, przewieźmy go do innego szpitala. Naprawdę myślisz, że naraziłbym jego zdrowie tylko dlatego, że go nie lubię? W ciągu ostatnich minut tętno spadło do 60. Ciśnienie śródczaszkowe cały czas narasta. Nie będę ryzykował transportowania go tylko po to, żeby w karetce mózg wklinował mu się do otworu wielkiego. Nikt nie ośmieli sprzeciwiać się dalej rozporządzeniom Barta. Czy to na pewno będzie dobra decyzja? A może Artur w 726 odcinku Na dobre i na złe zabije Marcina? W Na dobre i na złe Marcin uśmiercił znajomego gangstera, któremu był winien przysługę. Tomasz zaproponował lekarzowi 1 000 000 złotych za swingowanie jego śmierci. Molenda przyjął pieniądze i rozegrał to tak,
że nikt w Leśnej Górze nawet nie zauważył przekrętu. W 725 odcinku Na dobre i na złe do szpitala trafi jednak syn wspomnianego bandziora. Chłopiec będzie bardzo podejrzliwy. Płakałem na jego pogrzebie. Serio. Chociaż wcale na to nie zasłużył. Ale potem coś mi się zaczęło nie zgadzać. Mojej matce przekazano sporą sumę pieniędzy, żeby nie interesowała się okolicznościami jego śmierci. Domyślasz się, dlaczego? Wydaje mi się, że dzięki tobie mój ojciec być może dalej żyje. Tylko się ukrywa. Zniknął akurat wtedy, kiedy mieli go drapnąć. Ciekawy zbieg okoliczności, co? Musiał nieźle zabulić za taki przekręt. Powie nastolatek, sugerując Marcinowi, że domyśla się, co zaszło w szpitalu. Przekręt Molendy i Tomasza wyjdzie na jaw. Marcin nie będzie miał szansy nacieszyć się bogactwem. Bo w 726 odcinku Na dobre i na złe ktoś wyda na niego wyrok. To Zubrzycki pozbędzie się lekarza, który upozorował jego śmierć. Tylko tak uniknie ewentualnych niedomówień i w świadomości bliskich wciąż pozostanie martwy. Dziwnym trafem akurat wtedy, gdy nastolatek zacznie węszyć w szpitalu, Marcin ulegnie wypadkowi. W 725 odcinku Na dobre i na złe Molenda zabierze Julkę Aleksandra Hamkało na przejażdżkę motocyklową, z której nie wróci. Po tragicznym wypadku Burska zadzwoni po karetkę. A lekarze z Leśnej Góry zawalczą o życie kolegi po fachu. Marcin Molenda zna dobre i na złe, ma za sobą odwyk, niejasne kontakty z przestępczym. Światem oraz burzliwy związek z Werą Magdalena Celmer, którą wpędził w narkotyki. Przez niego dziewczyna straciła dziecko. W 716 odcinku Na dobre i na złe w szpitalu. W Leśnej Górze pojawi się kolejna osoba z dawnego życia Marcina. Biznesmen Tomasz, który trafi tam po wypadku. Zaraz po tym, jak zniszczy swój telefon i dokumenty. A Molenda, który od razu rozpozna w nim dawnego znajomego, zrozumie, że czekają go spore problemy. Nie znasz mnie, nigdy się nie spotkaliśmy. Nikt nie może wiedzieć, kim jestem, rozumiesz? Nigdy się nie spotkaliśmy, rzuci do niego Tomasz. Milioner będzie się ukrywać i poprosi Molendę, by załatwił mu nową tożsamość. A tym samym oszukał system i został jego wspólnikiem. Anestezjolog z Leśnej Góry spróbuje ustalić, dlaczego Tomasz chce zniknąć.
Trochę się nie widzieliśmy. Co się dzieje? Najlepiej znajdź mi z systemu kogokolwiek z PESEL-em. Powiem, że jestem nim. Na czas operacji. Czego ty się boisz? O co chodzi? A ten wypadek? Co jechałeś bez kierowcy? Nie ufam mu. Jak tylko mnie zoperują, natychmiast mnie stąd zabierze. Kiedyś twoje życie było w moich rękach. Teraz moje jest w twoich, doda pacjent. Znajomy Molendy w 716 odcinku Na dobre i na złe przejdzie operację w Leśnej Górze. A już po zabiegu lekarz powie mu, że nie da się zastraszyć żadnym groźbom. W takiej sytuacji człowiek zrobi i powie wszystko, żeby się ratować. Nie boję się. Codziennie na intensywnej terapii umiera mi 4 z 10 pacjentów. Jestem biznesmenem, a nie mordercą. Biznesmenem w potrzebie. Wciąż dealujesz? Nie dealuję. Ale mówisz, że masz tutaj taką małą umieralnię. Słuchaj, chcę być jednym z tych 4. Przeniesiesz mnie na tamten świat. 1 000 000. Przez kilka godzin lekarz z Na dobre i na złe będzie zwlekał z podjęciem decyzji. A wtedy do Leśnej Góry trafi Wera, po próbie samobójczej w ośrodku uzależnień. Dawna kochanka Marcina też będzie mu grozić, więc Molenda obieca. Że zdobędzie dla niej pieniądze na rozpoczęcie nowego życia. W 716 odcinku Na dobre i na złe anestezjolog ustali wszystkie szczegóły z Tomaszem. Będą konsekwencje, ktoś będzie to sprawdzał. Szukał cię. Dostaniesz 1 000 000 i opiekę zaufanego prawnika, przekupi go biznesmen. Połowa od razu. Postawi warunek Marcin. Zrobisz to? Możesz już szykować kwaterę na cmentarzu. Zakończy rozmowę Molenda. Przekręt, który planuje Marcin, sprowadzi duże kłopoty na szpital w Leśnej Górze. A sam lekarz może trafić do więzienia za uśmiercenie żywego pacjenta.